Jest 25 wrzesień. Podążam zerwać przepięknego bakłażana. Bakłażana, który zrobił mi takiego psikusa, że hej, nie wiedziałam, że tak potrafią robić bakłażany. Jak ten wielki gagatek tam ukryty. O, a to diablisko jedno. Zobaczcie, co zrobił. I zaraz jego dane powiem. Pękł. Po prostu pękł. Czy Państwo o tym wiedzieliście, że potrafią bakłażany pękać? Ja pierwszy raz w tym roku mam owoce bakłażana. W zeszłym roku próbowałam uprawiać, ale nie wiedziałam, że trzeba je wysiewać tak wcześnie jak paprykę. No więc zrobiłam wysiew za późno. No i co? Nie dały rady dojrzeć. Krzaczki były mizerne. A odmiana, którą pokazuję, nazywa się Matrosik. Osiemnaście 20 centymetrów. Długość owoca, waga 200-400 gram, wysokość 60-70 centymetrów. Wszystko się zgadza. Z tym, że na zdjęciu jest taki, wiecie, szczupły, pociągły, a u mnie wyrosła bombaryła. Owoców jest kilka. Na tym krzaku policzę od razu, żeby wiedzieć. Raz, dwa, trzy. I tu jest czwarty. A sąsiedni krzak ma raz, dwa. Trzeci zawiązuje się. I to jest kwiat. Byłby czwarty owoc. Jasnofioletowa barwa kwiatka. Obok rosną jeszcze inne odmiany i też je zerwę. Na przykład ten fioletowy. Ale to zaraz. A liście bakłażana kojarzą mi się z pewną rośliną ozdobną, która nazywa się brugmansia lub datura. Z tym, że z tym nazewnictwem jest różnie. Bo ogólnie mówiąc, takie słyszałam wypowiedzi, że datura to jest ta, która ma kielich ku górze otwarte, a brugmansia ta, która zwisa w dół kielichami. Ale mu się pękło. Piękne są ogólnie. Podoba mi się to. Jeszcze ich nie jadłam. Z tym, że wiem, jakie zastosowanie będą miały. Do lecza papryka, cebula zasmażona, pomidorek i bakłażan uduszone i zamrożone po wystudzeniu lub do słoików. Lecz ja się w słoiki nie bawię, bo nie lubię, nie mam na to czasu. Czasem słoik też się nie zassa, przecież że, a zamrożone wiem, że będzie. Tylko porcje odpowiedniej wielkości zrobię. Jaka gruba łodyga. Toż to waży z pół kilograma. Nawet coś widzę
Jakby już się psuć zaczynał. Ale co za piękność. Mój pierwszy bakłażan pęknięty w życiu, bo drugi zerwany. Z tego co słyszałam, należy bakłażana przekroić, posypać solą, odczekać z pół godzinki, a potem, by wytracił goryczkę, spłukać, no i wtedy już przetwarzać. Teraz zetnę bakłażana, który nazywa się Sancho Panza. Ten zostanie, a ten wielkolud do ścięcia idzie. Twarda sztuka. 3 tygodnie temu zerwałam już jeden owoc tej odmiany. Leży nadal i troszkę miękki tylko zrobił się w tym czasie przez 3-tygodniowy czas leżakowania. Bardzo grube łodygi mają bakłażany. Też tego nie wiedziałam. A ogólnie dla kwiatów je uprawiałam. Owoc też ma zastosowanie, jak wspomniałam, ale dla kwiatów. I ta odmiana Sancho Panza ma takie ciemne łodygi. Sancho Panza pochodzi z nieoryginalnego opakowania z nasion. No jesień potrafi być piękna. Ten bakłażan, kolejny Sancho Panza, jeszcze zostaje. O, coś się krzaczek przewraca. Chyba pod ciężarem. Raz i dwa, ale mniejsze sztuki. I to ma piękne, tą szypułkę bakłażan. Niebawem będzie 8 stopni, 6 za jakiś tydzień w nocy. Mam nadzieję, że ten, który nazywa się Udumalpet stripet, szybciutko jeszcze dojrzeje. A nasiona tego, którego pokazuję właśnie, Udumalpet stripet, pochodzą ze sklepu internetowego włoskiego Precious. To pięknie się wybarwi jeszcze owoc w takie żółte, brązowe pasy. Liście ma jaśniejsze niż matrosik. I co tu jeszcze z bakłażanów? Taki, którego już nigdy nie posadzę. Turkish Orange. Ma mnóstwo pestek. Nie ma co pojeść. Na grilla się nie nadaje. Bo tak, gdy wyjmę pestki, to razem z tym nielicznym miąższem wewnątrz. Nie ma co pojeść. Sama skóra. A to dalia. Ona ma taką urodę, że kwitnie kwiatkiem takim jakby pojedynczym, ale kolejne kwiaty pojawiają się pełne, też o takim ubarwieniu. I często tak jest, że na jednym krzaku mam taki rodzaj kwiatka, no i taki, którego w tej chwili nie ma. I tak dalie mają. A ja czasem twierdziłam, kiedyś przed laty, gdy nagrywałam, że jest niezgodna z opisem. Dalia. A to człowiek się dopiero dowiadywał później. Owszem, niezgodne również zdarzały się, ale to inna sprawa. No dobra, ruszajmy. Zatem niebawem już powinna być w zasadzie zebrana fasola. Ale po kolei, nie wszystko naraz. Oj, kukurydza czeka. A jeszcze w takim razie pokażę wspaniałą dyniowatą roślinkę o szorstkiej skórze. Jest to rodzaj, nie jestem pewna, dyni lub tykwy, coś takiego. Ma jakby kolce, zbliżę,
Jest szorstka w dotyku. Piękna. Liście taki wygląd mają. O, i ciężka, niewielka, ale ciężar ma. Zawiązała się. Zauważyłam maleńki zawiązek, maleńki owoc 25 lipca. Pełno włosów wszędzie. A jak się nazywa? Benincasa hispida, Blue Hill. Waxgold Wintermelon od holenderskiego sprzedawcy internetowego. A, tykwa woskowa jadalna. A sprzedawca nazywa się tak, przez V pisane, Wreekenszaden. I to cudo od niego. A tu widzę, że dalia nasiona zawiązała. Swego czasu zbierałam nasiona, teraz już nie wysiewam. Może jeszcze kiedyś będę. Tak, piękne dalie są, piękne też. No i tu próbuję wianecznik zakwitnąć. Hedychium. 3 lata temu, zdaje się, kwitły mi. Pomarańczowy i żółty kolor. Gardnerianum i chyba Aurantiacum. Nasiona kanny już część zebrałam, reszta dojrzewa. Tu jest piękna kanna. Z tym, że ja pokazuję podpisy odmian. Lecz muszę dodać, bo chyba raz czy dwa tylko to robiłam, że te podpisy mogą nie pasować do wyglądu. Ja pokazuję po prostu, pod jaką nazwą kupiłam. No ta mi się kanna bardzo podoba. Ognista czerwień, brązowe liście. Jeszcze coś odkryłam, lecz na razie nie doszłam, co to jest, skąd pochodzi, bo nie ma czasu. Taki kształt ma. To jest chyba kabaczek, bo raczej dyni Lunga di Napoli tu nie sadziłam. Wychodzi mi na to, że jest to kabaczek. Gigant. A pęd wiedzie. Tu, tak. I to by było waga 84 funty. I nazwa hodowcy Leuenburger 2022 Butternut Squash. Dobra, to już wiem teraz. Dobrze, proszę Państwa. Dynia Atlantic Giant. Reszta dyń popękała, to już mówiłam. Wczoraj taki filmik nie za długi nagrałam. I tu jest jeszcze, pomidorek. Prawdopodobnie tej odmiany nie zbierałam. Zobaczmy. I nie wiem nawet jak. Jest to pomidor z mix od sprzedawcy z Francji. Sprzedawca nazywa się Engraine Toi. I to był gratis, który dostałam. Momencik, teraz zdjęcie trzeba zrobić. To już wiemy, jaki jest jeden z pomidorków. A przyszłam o bakłażanie nagrać. No tak, tu rośnie jeszcze patison, malutki, większy okaz dwupalczasty został zebrany. Jeszcze ogórek białko.
Tylko jeden, tylko jeden. No dobry i ten jeden. Pomidorki rosną również niedojrzałe, jeszcze inne. Kwiaty bakłażana, odmiana nieznana. Ale śliczne są te kwiatuszki. Chociażby dla kwiatków warto uprawiać. Oho, jakieś bomby pomidory. Nie ma etykietki, nie ma podpisu. Kurczę, blaszka. Na pewno nie ma liniak. Możliwe, że też z tego miksu. Albo po prostu korazon. Bo taki kształt ma. Co się uda, to wykroję z niego. Dobrze, teraz już zakończę tym widokiem na taką dalię. Ale jeszcze muszę fotkę zrobić temu pięknemu bakłażanowi przy odpowiednim kwiatku, który tam się znajduje. No i jeszcze przekroję wnętrze bakłażanów. Zobaczymy przekrój, układ nasion. Tylko chcę pokazać jeszcze pomidorka. Piękna odmiana, nazwy nie znam. Wiem, że istnieje kilka odmian o liściach takich jak właśnie ja tu mam. A liście są biało-zielone. Teraz variegata, typ variegata, tak się nazywają. Teraz już roślinka marnieje. Pobyt na dworzu, chłody, wreszcie opady deszczu dają się we znaki. No i owoc też już wiem, jak wygląda. Bardzo łatwo odchodzi od szypułki, od gałązki. On jest czerwony. To jest faza dojrzewania. Docelowy będzie piękny kolor czerwony, jakby w lekki malinowy kolorek. Może nie do uwierzenia, widząc tą barwę teraz, ale wczoraj 2 sztuki zebrałam i chyba rodzina spałaszowała. Nie zdążyłam nagrać, przekroić. Nie widzę tam tych pomidorków. W każdym razie czerwony w malinowy kolorek, taka wielkość. Bardzo łatwo odchodzi. Tamte czerwone właśnie leżały na ziemi, jeden z nich. Ale liście u pomidorka niezwykłe. Nie wiedziałam, że takie mogą być. Nie jest to choroba. I jeszcze jedno. Takie liście biało-zielone miałam na odmianie arbuza Wilson. W którymś z filmów część moja dżungla warzywna pokazuje na koniec filmu. Właśnie w tamtej części. Teraz już nie mogę znaleźć tych listków. Także tak to wygląda. Idziemy. O, tu widać jest pięknie. Przepięknie. Biało-zielony liść. Również paprykę mam o takich liściach. Papryka nazywa się Candy Red. Tak piszemy. Cane Candy Red. Podróbcia. Kicia przyszła. Dzień dobry, kotko. Znowu film długi wyjdzie. Już ma 19 minut. Zabieramy. O. No i weźcie teraz, nie nagrywajcie stworzenia, jak ono się wdzięczy. Miał, miał. Podróbcia. Bierz mardar w garść te szpargały i wychodź. Haha, dawać kotkę, dawać kotkę. Prowadź kicia do dali. Dawać kotkę. O, tu jest piękna dalia. I chciałam właśnie tego bakłażana przy niej sfotografować.
A tu w garnku już pomidorki zaczynają dusić się z lekko zasmażoną cebulką. O, skórka wpadła. Pomidorki są sparzone. I właśnie chcę zasmażyć bakłażana z cebulką i dodać do tej masy, tak jak wspomniałam, dodatek do leczo. Czy czegokolwiek, jakiś potraw, gulażów. Waga przygotowana. I teraz tak, tego ścięłam przed chwilką. Sancho Panza, bakłażana, twardy jak kamień. I ten zerwany 3, w każdym razie 3 tygodnie temu ponad, września. I zmiękł już nieco. Również był tak twardy. Najpierw ważymy tego małego. Sancho Panza. 350 gram. I jego rozkroimy. Teraz ten zerwany przed chwilką. 459 gram. I ten niech leży, czeka. A ile matrosik waży? Ło, to i ja się pomyliłam. Sądziłam, że z pół kilograma. Zobacz, 748 gram. No, piękną wagę ma. I spójrz, widziałeś? W życiu nie widziałam, żeby bakłażan pękł. No na krzaku. Ja byłam chora tyle czasu, nie chodziłam. No dobrze, to drodzy Państwo, ani ja, ani syn nie przekrajaliśmy. Sorry, ja przekrajałam jednak. Nie przekrajał bakłażana. Do dzieła. Czy będzie twardo? Ciężko idzie? Ciężko. Jakie wnętrze będzie miał? O. Białe. Więc to posypać trzeba solą, żeby goryczkę wytraciło. I teraz kolejny idzie do rozkrojenia. Teraz właśnie ten. No i co według chyba? No piękne. Identyko. Czy on będzie miał nasiona? Bo jednak co swoje nasiona to swoje. Nie dyskryminuję kupnych. A te to akurat w prezencie dostałam. Ale spod nieba człowieka uprawiającego, no w tych warunkach, w których to rosło, może jakby być bardziej dostosowane do warunków pogodowych w kolejnym sezonie. Nie wiem, czy dobrze moją myśl wyłożyłam, ale wiecie Państwo, kto uprawia to, o co pewnie chodzi mi. Dobra. Żegnam się w takim razie tym widokiem, chociaż jeszcze nie. Tego pomidorka rozkroję od razu, bo później gdzieś to wszystko umknie. 108 gram z miksu od Engraine Toi. A niestety nóżka od statywu mi się ułamała. Pani Małgosiu, od pani prezent kiedyś. No, teraz przyjdzie czas, bym statyw kupiła taki już solidniejszy. Ten mi posłużył od stycznia. W grudniu go dostałam. Takie wnętrze. Pomidorka. A ponieważ ja latam w prawo, w lewo, odkładam na boki ten sprzęt tak szybko. Tu ziemia, tu kamyczek, tu coś. No i pośpiech. O, słodkawy. Szkoda, że odmiany nie znam. Taki przeciętny, ale pierwsza nuta słodycz. Potem gdzieś się gubi. To muszę taki konkretniejszy, masywniejszy kupić ten statyw na nadchodzący sezon. Do widzenia.